Dzień dobry. Dzisiaj postaram się przestroić głowicę dierowską na pełne pasmo. Już próbowałem zrobić taką próbę przestrojenia na pełne pasmo, wykorzystując metodę, jaką zastosowałem w przypadku tej głowicy, co pójdzie do mojego radia Calypso. I tutaj przestroiliśmy ją do zakresu 88 101 właściwie MHz. I powiem Wam, że niestety ta metoda dla tej głowicy jest super, prosta, skuteczna, ale w przypadku próby przestrojenia takiej samej głowicy na pełne pasmo niestety już jest zawodna. No ale cóż, staramy się problemy rozwiązywać. Tutaj już wstępnie rozmontowałem tą głowicę, aby wyciągnąć te rdzenie. A żeby je wyciągnąć, to po prostu musimy tutaj troszeczkę z tej strony odchylić tą blaszkę. Wtedy nam po prostu ten bolec wyjdzie stąd i będziemy mogli po odczepieniu od sprężynki wyciągnąć te rdzenie ze sznurkiem. Warto by również sprawdzić wiertłem na przykład FI 10, czy mamy niezdeformowany karkas, szczególnie tutaj, gdzie te wąsy nam dociskają ten karkas, bo może być tak, że po prostu ktoś za mocno na etapie produkcji to docisnął i jest problem. To wtedy należy po prostu jakimś pilniczkiem to troszeczkę zeszlifować. U mnie takiego problemu nie było. Jak widzicie, rdzenie, które tutaj mamy, tylko wezmę sobie miarkę, to są rdzenie aluminiowe o średnicy 6 mm. Więc myślę, że warto zastosować rdzenie o większej średnicy, a że karkasy mają średnicę wewnętrzną 8 mm, no to rdzenie 8 mm powinniśmy zastosować. I być może tym sposobem nam się uda to zrobić. W tym celu zakupiłem dwie takie metrowe rurki o średnicy 8 mm w markecie budowlanym. No i zacząłem czynić pierwsze próby. Przygotowałem rdzenie aluminiowe i na próbę taki rdzeń mosiężny. A mosiężny kupiłem również po to, bo z tego co wyczytałem, rdzenie mosiężne jak gdyby powodują mniejsze straty dobroci w cewkach i jednocześnie w większym zakresie przestrajają taką samą cewkę niż rdzenie aluminiowe. Ale tak jak ten rdzeń wchodzi nam tutaj bez problemów i się porusza, to niestety rdzeń mosiężny ma już problemy. I te rdzenie mają 7,8 mm, a te mają 8,05. No i są niestety trochę przyduże, mimo że były kupowane jako FI 8. No i dobrze. Tutaj rdzenie dla cewki WC mam troszeczkę dłuższy, może niepotrzebnie, ale tak na wszelki wypadek. Tutaj mamy 25 mm, a ten 23 z kawałkiem. To będzie dla heterodyny. Założenie jest takie, żeby jak najmniej zmian robić w samej głowicy. I w tej głowicy, zanim przystąpiłem do prac, to właściwie został wymieniony tylko ten kondensator. To był
180 piko, ale był uszkodzony, więc wstawiłem 160 piko, bo tylko taki miałem. I w związku z tym musiałem wymienić również ten kondensator. Tu było 18 piko, a w tej chwili jest 15 piko. Bo gdy ten zmniejszymy, to niestety ten też musimy zmniejszyć, bo wtedy możemy dostać wzbudzanie się głowicy na zakresie PC. Przy 15 piko i przy 160 jest wszystko ok. Mostek w równowadze pozostał. Jeżeli chodzi o heterodynę, to wywaliłem kondensator 15 piko, który tutaj siedział, a wstawiłem 2,7 piko i trymer mam tak ustawiony mniej więcej w połowie. Ten trymer stroi tak w zakresie od 1 do 8 pikofaradów. Czyli to mamy 3 plus 4, jakieś 7 pikofaradów heterodyna. We wzmacniaczu WC w ogóle wywaliłem kondensator i również rdzeń wykręciłem. Przynajmniej na razie, bo zawsze są problemy z uzyskaniem pełnego pasma. Tutaj jeszcze zrobiłem taką małą modyfikację. Ten kondensator od sprzężenia zwrotnego był podlutowany na pierwszy zwój od strony masy cewki heterodyny w tym miejscu. A ja, mając doświadczenia z poprzednią głowicą, wiedziałem, że czasami to powoduje, że jest zbyt słabe to sprzężenie i heterodyna nam gaśnie. Więc zrobiłem po prostu najpierw tutaj, ale w tym momencie sprzężenie jest za duże na drugim zwoju, więc zrobiłem tutaj. To jest tak, będzie jeden, no niecałe 1,5 zwoja jak gdyby. I jeszcze jedna sprawa, odwinąłem po prostu pół zwoja ze wzmacniacza WC. To było nawinięte do tego miejsca i wprowadzone tutaj na górę tego kondensatora. Tak samo ten przewód w siwej izolacji również był tutaj podpięty. A ja w tej chwili po prostu odwinąłem to i podlutowałem tutaj, ale jeszcze tego nie wycinam. No i słuchajcie, mam takie wstępne założenia i możemy to w tej chwili już przetestować na zimno. Za pomocą nano-VNAs zobaczymy, w jakim zakresie nam to wszystko w tej chwili stroi. Czasami trzeba szukać. No załóżmy, chociaż niech będzie większy sygnał. O, zobaczcie, w tym miejscu mamy heterodynę. I to nam stroi w tej chwili 97,7 MHz. Czyli bardzo dobrze. Mamy dolny zakres. Jak gdyby jak rdzeń jest wysunięty, to mamy dolny zakres uzyskany. No i teraz załóżmy, ułożymy rdzeń i też zobaczymy, co uzyskamy. Przy takim położeniu rdzenia to mniej więcej odpowiada później faktycznemu stanowi pracy. Mamy 119,150.
Czyli w zasadzie heterodyna nam stroi w pewnym zakresie. Nie ma problemów. No a zobaczymy jak ze wzmacniaczem W3. Tutaj mamy już, patrzę, mamy pik 87,3. No, czyli też bardzo dobrze. Początek zakresu. Sto 106,8. No, czyli jest całkiem. No, teraz jest kwestia, jak te rdzenie tutaj zamocować. Mamy dwie opcje. Albo w ogóle wykorzystujemy nowy sznureczek. Musimy mieć tak co najmniej 30 cm takiego sznurka. To jest specjalny sznurek z włókien takich drobnych szklanych. I on stosowany był w starych radiach jako sznurek skalowy, ale również był wykorzystywany na przykład w tych radyjkach, gdzie antena była ferytowa, obracana, to również tam był stosowany, a nawet ta osłona biała za skalą szklaną też jest mocowana na takich sznureczkach. I to właśnie pozyskałem z takiego radia, gdzie ta biała osłona za skalą była mocowana. Także jest możliwość jakaś tam pozyskania takiego sznurka, a musi to być taki sznurek, bo on ma tutaj średnicę 1 mm i po prostu jak byłby jakiś inny, to ta przekładnia tutaj nie byłaby odpowiednia. A zresztą się charakteryzuje tym, że tak się fajnie wygina. Nie jest sprężysty po prostu. Druga opcja jest taka, że możemy wykorzystać ten stary sznurek, nie? Tylko tak. Wtedy musielibyśmy jakoś to odczepić. Mi się udało za pomocą igły. Po prostu porozszerzałem to wszystko i zobaczcie, jest ok. A też byłem ciekaw, jak to w środku wygląda. To jest coś takiego. Taka tulejka centrująca. Filc też właściwie centrujący, bo te rdzenie mają średnicę 6 mm. To po prostu, żeby były centrycznie umieszczone, to ta tulejka musi tu być dopasowana. W tej chwili nam już te filce nie będą potrzebne, bo ten rdzeń jest idealnie dopasowany do karkasu. Także słuchajcie, jak widzicie, da się to zdemontować. Należy jeszcze tutaj to rozchylić i zdemontować, żeby to wszystko wyciągnąć i założyć te nowe rdzenie. A żeby była możliwość regulacji tych rdzeni przy strojeniu dokładnym już, to na tym sznurku one się będą musiały jakoś tam poruszać, prawda? Już w środku zamontowane. To jak to zrobić? No na przykład mam taki zestaw u pana Chińczyka kupiony, różnych rurek miedzianych i zobaczcie, sobie jest coś takiego można złożyć i to można już tutaj zamocować, jakieś tulejki centrujące zrobić i zalać to żywicą. No ja być może jakiś wydruk 3D zrobię i po prostu to przygotuję. O, zobaczcie, później będzie można przesadzić sznureczek przez to
troszeczkę tutaj szczypcami zagiąć, żeby się troszeczkę ciężej poruszało, ale żeby się poruszało. A gdy już to wyregulujemy, to po prostu dogniemy wtedy już na siłę. To się łatwo dogina, także nie będzie problemu, a będziemy mieli rdzenie ustawione. Oczywiście ten główny regulator też musimy tutaj ustawić po środku, żeby później na przykład przy wymianie lampy czy coś takiego można było jeszcze to sobie jakoś tam podregulować. Także cóż, w tej chwili zdemontuję ten drugi rdzeń. Tak samo to zdemontuję, żeby można było wyciągnąć tą pętelkę. No i cóż, do dzieła, ale to już poza kamerą. No i zobaczcie, wszystko udało się zdemontować bez żadnych uszkodzeń sznurka. Także w tej chwili będę miał sznureczek zapasowy, bądź do kolejnej głowicy. A teraz właśnie zrobię coś z tymi rdzeniami, aby można było jakoś te rurki tutaj widziane zamocować. W moim przypadku wykonanie prowadzenia tych nowych rdzeni najlepiej było mi wykonać poprzez wydruk 3D. Zobaczcie, to jest wydrukowane. To dosyć ciasno wchodzi. Tu już mam, zobaczcie, gotowy taki rdzeń. A tutaj to musimy po prostu to zatopić. A jak to zrobić? No na przykład tak. Podgrzewamy lutownicą naszą tulejkę. I zobaczcie, mamy już zrobione z jednej strony. Widzicie, moja igła się sprawdziła już w tylu zastosowaniach. Trochę cyny. Tak samo z tej strony. I wystarczy. Igła zabezpiecza, aby nic się nam w środku nie zespoliło. No i wkładamy teraz to do naszego rdzenia. Tutaj. Wchodzi dosyć ciasno. I jest ok. Oczywiście jeszcze tutaj dam troszeczkę kropelki, żeby to nam się elegancko trzymało. A później
nałożymy rdzenie, przewleczemy rdzenie przez sznureczek, znaczy sznureczek przewleczemy przez rdzenie. Troszeczkę zaciśniemy, tylko nie dużo, tak żeby można było to suwać, ale żeby swobodnie nie latało. I założymy wszystko do naszej głowicy. Rdzenie mamy już posklejane. Może będzie łatwiej jak ty. To możemy już tutaj nałożyć. Tutaj nawiniemy chyba 2 zwoje. I przewlekamy przez karkas. Ok. Rdzenie zrobiłem w sumie takiej samej długości. Skoki tak mamy jednakowe. No i właśnie. Teraz musimy delikatnie zacisnąć. Ale nie za mocno. Już nie lata nam rdzeń, ale można go przesuwać. Ok. Teraz drugi. I też będziemy zaciskali.
Jest dobrze. Teraz zakończymy. Tak chyba nie pójdzie. Musimy to zrobić bardziej okrągłe. I zaciskamy. A teraz nakręcamy znowu około 2-3 zwojów i zakładamy na sprężynkę, ale to już poza kamerą. No słuchajcie, wszystko poskładałem. Oczywiście jeszcze tak prowizorycznie. Nie odcinałem jeszcze tej taśmy miedzianej z steczki wzmacniacza WC. Ale wszystko tak jak było, tak i jest. Podłączyłem zasilanie, antenę. Do tarabana podłączyłem to wszystko. Rdzenie tak wstępnie ustawiłem sobie tak na oko, jak to wcześniej było przy starych, mniej więcej tak samo. No i cóż, zapuściłem program RTL, będziemy to sprawdzali. Chwila prawdy. O, coś tu się już zaczyna dziać. Przyjdziemy na dół. Zobaczcie, mamy heterodynę. To jest początek zakresu. Ona jest taka niestabilna, ale to ze względu na ten trymer. On musi być naprawdę dobrej jakości, a ten, ja go tam czyściłem, prawda, ale jeszcze za słabo. Trzeba go wylutować, wargentum przeczyścić, ewentualnie wstawić taki dyskowy, jak tutaj zrobiłem.
Ale zobaczymy. Na razie to jest tylko takie sprawdzanie. Mówiłem, że nie robimy takich zmian jak gdyby gruntownych i patrzymy, czy coś się uda zrobić. No dobrze, to jest początek zakresu. Teraz tutaj lecimy. Specjalnie. O, słuchajcie. Wyjmiemy takie kwestie. Pan zainteresowany taki aspekt. Ja jeszcze niczego nie regulowałem, ani współbieżności. Przejęły. I nie, że na przykład ja... Się z nich śmieją. Są czapki i zobaczymy. Jak będą czapki, to podmienimy, a jak nie, to... Słuchajcie, jest kapitalnie. Dobra, to była ostatnia stacja. Koniec zakresu. Rdzeń jest wsunięty całkowicie. I co tutaj mamy? Idziemy na górę. Proszę bardzo. Idealnie. Tutaj mamy koniec zakresu. A to jest maksymalne strojenie. Tu jest ostatnia stacja. No słuchajcie, no tego to się nie spodziewałem, powiem szczerze, że tak pięknie to wszystko wyjdzie. I zobaczcie, cewka heterodyny jest nieruszana, tylko to sprzężenie tam regulowaliśmy, prawda? Wzmacniacz WC to jeszcze muszę przemierzyć, zobaczymy. Także w tej chwili będę robił pomiary wzmacniacza WC, zobaczę jak on stroi. Bo heterodyna właściwie już jest tak wstępnie zestrojona. Tutaj niewiele trzeba regulować. Zresztą chyba ostatecznie ją wyregulować będzie można dopiero chyba po naprawie tego trymerka. Ale interesuje mnie głównie wzmacniacz WC. Dobrze. Zestawiłem swój układ pomiarowy. NWT oczywiście. Pętelka pomiarowa w okolicach cewki wzmacniacza WC. Widzimy, jesteśmy na dole zakresu. Teraz gasimy heterodynę. W prosty sposób. Heterodyny już nie ma. I włączamy przemiatanie ciągłe. No i zobaczcie. Jest super. Lecimy teraz do góry. Od razu zobaczymy, czy nic złego ze wzmacniaczem WC się nie dzieje. O, tu nam troszeczkę brakuje. I mamy 106. Czyli zobaczcie, mniej więcej jest tak samo, jak mierzyliśmy to na zimno. No cóż, tu niestety no, trzeba by odwinąć jeszcze troszeczkę. No nie wiem. Zobaczę, będę to regulował. Rdzeniem trochę pokręcę, ale chyba już się lepiej tego nie zrobi. Może inaczej. Zobaczymy, jak to na środku wygląda. Odblokujemy heterodynę. Teraz szukamy jej. O, tu jesteśmy na środku. Blokujemy. O. I tutaj najlepiej jakbyśmy ustawili to na środek. Ale to już rdzeniem. Zobaczymy, będę to przesuwał, bo pojemności tu nie mam do regulacji, bo już jest minimalna pojemność w tej chwili. No i jeszcze mniejsza byłaby o te pół piko, jakbym wylutował ten trymerek w ogóle. Może taki zrobię. Pół piko to jest bardzo dużo. Dobra, ale to już bez kamerki, bo tu wysokie napięcie jest, ale wiecie o co chodzi. Postaram się wyregulować współbieżność rdzeniem na środek.
No i zobaczcie, rdzenie troszeczkę podregulowałem. W tej chwili jesteśmy na środku zakresu i maksimum wzmocnienie mamy też na środku. A zobaczymy teraz na skrajach. Na jednym. Ok, na drugim. No, uważam, że jest bardzo dobrze. Nie wiem, czy będzie można w ogóle więcej wyciągnąć, ale tu już jest apteka, a zresztą tak jak słychać, to radio gra naprawdę dobrze. Radio Głowica. Z głowicą trochę poeksperymentowałem. Wymieniłem trymerek na kondensator dyskowy 2,6 pikofarady. Także idealny do zastosowania w heterodynie. Wydrukowałem również sobie taki oto karkas na drukarce 3D, a po to, żeby zobaczyć, jak będzie współpracowała cewka wykonana ze srebrzanki 1 mm. I w tej chwili mam właśnie taką cewkę wstawioną. Zobaczcie, głowica nam stroi w takim zakresie. Można to regulować, rozszerzając ten zakres bądź zmniejszając. Można ustawić dosłownie od minimum do maksimum, ale wówczas troszeczkę gorzej sprawa liniowości strojenia na skali wygląda. I zapewne współbieżność ze strojenia ze wzmacniaczem WC jest gorsza. Dlatego rozszerzyłem troszeczkę ten zakres i wtedy to wygląda dużo lepiej. Wrócił także oryginalny kondensator 18 pikofaradów. Nie mam wzbudzeń. No i co? Zobaczymy, jak nam gra przy nowej cewce. Autorka Emilia Czarniejewska. Wszystko zaczęło się od kolizji, do której 11 grudnia doszło. Wykorzystują tak zwane dni dyrektorskie podczas... Proszcza 20. Osobą, która mieszka w Lublinie. Dźwięka jest kierowana do dziecka, jest kierowana. Na polskie to może. Який білоруський режим. Rzecznik podlaskiego NFZ-u Izabela Ruka. musi Religii prawosławnej. Powiedzmy nowy kierunek. Zastanawia się nad tym, czy warto podejmować. W ustanowionym reżimie prawa. W drugiej części Weźmie w nim udział około 200 studentów z kilkunastu krajów całego świata. A nadchodzące święta niestety... Wszystkie stacje elegancko odbiera. mogą pokazać... Również te dalekiego zasięgu. Ale będziemy eksperymentować dalej. Ponieważ wydrukowałem również karkas pod tasiemkę miedzianą dla cewki wzmacniacza WC. I wygląda to mniej więcej w tej chwili tak. Skorzystałem ze starej taśmy na nowym karkasie i w tej chwili podstawię ten karkas tą cewką i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Podmieniłem w głowicy karkas z cewką wzmacniacza WC. Była ta. A w tej chwili wstawiłem cewkę wykonaną z paska folii miedzianej, z tej folii, co była oryginalnie w tej głowicy. Powiem Wam, że ta stroi troszeczkę więcej niż 88-108, a ta troszeczkę mniej. I więc do cewki
ze srebrzanką, najlepiej zastosować jednak taki rdzeń mosiężny. On ma większy zakres strojenia. Wtedy jest idealnie. Ale oczywiście można zostawić wszystko w oryginale, czyli odwinąć po prostu pół zwoja z cewki oryginalnej i też głowica będzie dobrze pracowała. Może tak omówimy w ogóle wszystkie zmiany na schemacie, jakie zostały wykonane. To jest schemat pozyskany ze schematu radia Sonata. I tak, obwody wejściowe nie są krytyczne. 30 piko wyrzucamy, wstawiamy 20 piko i to wystarczy. Wzmacniacz WC, tak jak mówiłem, odwinąć pół zwoja. Wyrzucić 10 piko, wstawić 3,3. Trymer może pozostać ten sam, bo on konstrukcyjnie tam pasuje do lutowania drugiego końca po prostu zwoju cewki, ale musi być dobrej jakości. Heterodyna. Tutaj bez zmian. Nawet jak na początku przełączałem ten kondensator sprzężenia z pierwszego zwoja na 1,5, to później cofnąłem to wszystko i okazało się, że pracuje to bardzo dobrze. Ten kondensator dodatkowy wyrzucamy, wstawiamy 3,3 piko. Trymerek niestety musiałem wyrzucić, bo nie nadawał się zupełnie. A kupiłem takie fajne 2x6 piko. Idealnie się tutaj nadają. Można też wstawić tutaj trymerek na przykład 3,15 piko, tylko że wtedy trymer ten należy skrócić poprzez dodatkowy kondensator, na przykład 15 piko, a dodatkowy ten podłączamy po prostu równolegle do nich i wtedy, mimo że ten kondensator ma większą pojemność, to stroimy to płynnie, w miarę płynnie, bo tutaj naprawdę jeden piko w jedną stronę, w drugą stronę, to heterodyna nam w kosmos lata. Odnośnie tego kondensatora z mostka odtłumiania pośredniej częstotliwości. Ja wróciłem do poprzedniego i jest wszystko ok, ale to musicie sprawdzić sami zawsze. Na początek nie ruszamy, przestrajamy, jak pracuje to ok, a jak nie, jak się wzbudza, no to musimy zmniejszać. Tylko zawsze dobieramy najmniejszą wartość, przy jakiej przestaje się wzbudzać, ponieważ gdy jest dobrze dobrany ten kondensator, to mamy wtedy największą czułość głowicy. Oczywiście trzeba zestroić heterodynę, przesuwając rdzeń i regulując kondensatorem. Tak samo wzmacniacz WC, jego współbieżność. Zawsze na koniec stroimy wzmacniacz WC na środku zakresu, czyli ustawiamy heterodynę na środek zakresu i badamy, jakie jest wzmocnienie na środku i ustawiamy, aby ono było największe. Gdy dysponujemy przyrządami, to ustawiamy i trymerkiem, i rdzeniem, bo później, jak już zablokujemy, to zostanie nam tylko trymerek do regulacji, jeżeli na przykład będzie taka potrzeba po wymianie lampy. Także sprawdzimy jeszcze współbieżność strojenia i przeprowadzimy końcowe testy. Oczywiście bardzo mi tutaj pomogła drukarka 3D. Wszystko to poszło bardzo sprawnie. Pokazywałem Wam to. Mam projekt
własne tych karkasów, także mam pełną kontrolę nad nimi. No i super. Głowica się ładnie przestroiła. Zbadamy w tej chwili współbieżność strojenia wzmacniacza WC. Mamy w tej chwili heterodynę ustawioną na początek zakresu, czyli na tej czerwonej kresce. Blokujemy heterodynę. I zapuszczamy przebieg pojedynczy. Powinien pojawić się mniej więcej tutaj. No i mamy. OK. Pobieramy, zapisujemy i przechodzimy dalej. Czyli na 1/4 zakresu, czyli tutaj. Heterodyna odblokowana. Ustawiamy głowicę. Blokujemy. I zapuszczamy przebieg pojedynczy. OK. Pobieramy i jedziemy na środek zakresu. Czekajcie, coś tu się nie przełączyło chyba. O, teraz jest dobrze. I znowu blokujemy heterodynę. I przebieg pojedynczy. I 3/4 zakresu. I to samo. Blokada. I przebieg pojedynczy. Powinien się pojawić mniej więcej tutaj. No, tu się nam trochę to rozjechało. Lecimy na koniec zakresu. Blokujemy heterodynę. I przebieg. O, nam tamten uciekł. To zaraz go powtórzymy. Trzy czwarte. No i zobaczcie, tak to wygląda. Jest całkiem moim zdaniem. Czas na testy końcowe naszej głowicy. Wszystko mamy podłączone.
zasilanie, kontrola częstotliwości, antena. No tak, antena. Po co nam antena? Z anteną to każda głowica odbierze. No i lecimy. wielkości i miał podstawkę. Jeszcze mniejszy od tego, tak? Tak. Nominowana Ewę Pajor, Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, ale nasza... Zdjęcie. Закликать грешников до покаяния. Свідчи черпі. Tu nie wiem, że odchodzi, niezależnie z jakich przyczyn? Żal, oczywiście, to zawsze jest tak. Która nie lubi nas. Z osobą, która jakby nie jest w trybie brania odpowiedzialności. Napisane z pomocą ich syna, także muzyka, producenta, sama Bagarko. Mariam wciąż No i tutaj mamy już koniec. To jest 108,2. No dobra, ale sprawdzimy, jak nam odbierają stacje nasze DX-owe. Ale to już z anteną niestety. Jedynka z Wosic. Nocne kadeta. Stwierdziliśmy, że nie postawa dużo radości, że nasze dzieci wręcz płaczą, jak mamy Proszę odwieźć do bardzo. domu dziecka, że dlaczego oni muszą już wracać, oni chcą się jeszcze pobawić. Nasze dzieci teraz się... Polityka, lecz także RMF z Wosic. Jar Bielsko-Podlaski. To dosyć blisko. One mają Tutaj ledwo. To rzadko odbieram. serce. Elewator? No, to są Suwałki, ale jak lepsza propagacja byłaby. Myśleć o to, co się dzieje u nas w relacji, to, że tam się właśnie źle dzieje. wyskakuje hałas.
I gdzie mu na tym krowim trochę Jeżeli się wtrącić i się odegrać na Mikicie Radio białoruskie. eskie podwórkowe życie. Zła ją tracisz, to zwraca uwagę. No, tutaj niestety już heterogenny minimaty. Ale to jest też radio białoruskie na 105,9. Także jak widzicie, Głowica odbiera bardzo dobrze. Jeżeli uważacie, że moje filmy coś wnoszą do waszych zmagań, poproszę o łapki w górę, komentarze. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, a także do wspierania. Dzięki temu na pewno będą się pojawiały coraz to ciekawsze filmy. Na chwilę obecną to już jest koniec zmagań z tą głowicą. Dziękuję wszystkim. To chyba troszeczkę dłuższy odcinek niż pozostałe. I zachęcam do oglądania moich już wcześniej nakręconych filmów. Do następnego.